Miłkowski podkreśla, iż istotą obrony czynnej nie jest dążenie do powstania, ale też nie jest zarzekanie się, jak mówił, myśli o powstaniu. Bytowanie Polski w stanie nawet narodu ujarzmionego przechowuje zaczyn wolnościowy w istocie jej tkwiący. Zaczyn wolnościowy, tkwiący w samej istocie polskości. Polskość równa się wolność. Tak upraszczając, w skrócie można określić tą konstatację Miłkowskiego. Polacy w Wielkopolsce, no tak, mówią po niemiecku, bo muszą w szkołach i urzędach, ale w domach rodzinnych mówią po polsku. To za mało, pisze Dmowski. Polskość musi obejmować przede wszystkim kulturę. Pojęcie obrony czynnej należy do podstawowych pojęć kategorii myśli politycznej obozu narodowego oraz polityki obozu wszechpolskiego, demokratyczno-narodowego, narodowo-demokratycznego, w końcu obozu narodowego. Te wszystkie nazwy, które przed chwilą wymieniłem, one też ilustrują pewną ewolucję programową tego obozu, który zaczął kształtować się pod koniec XIX wieku, a osiągnął dojrzałość programową, tak to można powiedzieć, w ostatnich latach przed wybuchem I wojny światowej. I tak jak już powiedziałem, pojęcie obrony czynnej należy do takich podstawowych pojęć, które spotykamy w prasie, w enuncjacjach programowych tego kształtującego się obozu wszechpolskiego, jak na początku obóz narodowo-demokratyczny sam siebie określał. I szukając genealogii tego pojęcia obrony czynnej, właśnie w kontekście różnych emanacji, w sensie organizacyjnym ruchu narodowo-demokratycznego, należy sięgnąć do broszury autorstwa Zygmunta Miłkowskiego, która po raz pierwszy została ogłoszona drukiem w 1887 roku pod tytułem Rzecz o obronie czynnej i skarbie narodowym. Zygmunt Miłkowski to był weteran powstania styczniowego. Człowiek ideowo sam określał siebie jako republikanin, bo związany był rzeczywiście jeszcze z tradycjami dawnego Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, a więc można powiedzieć tego lewego skrzydła wielkiej emigracji po powstaniu listopadowym, można powiedzieć kolejnego pokolenia tego demokratycznego skrzydła polskiej myśli politycznej w XIX wieku, ale bardziej znany był wtedy, pod koniec XIX stulecia, jako autor poczytnych, dzisiaj trochę już zapomnianych powieści historycznych. On je publikował pod pseudonimem Teodor Tomasz Jerz. Ale tutaj z punktu widzenia rozwoju koncepcji obrony czynnej, w ogóle pojawienia jej się w polskiej myśli politycznej, ta publikacja Miłkowskiego jest, można powiedzieć, bardzo ważna, ponieważ Miłkowski był w jakimś sensie ojcem Ligi Narodowej, która powstaje krótko po opublikowaniu tej broszury, a można powiedzieć, ta publikacja towarzyszyła powstaniu Ligi Polskiej, z której potem wyewoluuje Liga Narodowa, a dalej Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe, Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne, wreszcie jako ostatni etap już niepodległej II Rzeczypospolitej Stronnictwo Narodowe. Miłkowski także był, można powiedzieć, ojcem chrzestnym Tajnego Związku Młodzieży Polskiej, ZET-u tak zwanego, takiej organizacji matki, środowiska, z którego będą wywodzić się właściwie wszyscy najważniejsi twórcy też myśli politycznej obozu narodowo-demokratycznego, poczynając od takich postaci jak Roman Dmowski czy Zygmunt Balicki. Miłkowski pisze swoją broszurę w momencie, kiedy polska myśl polityczna i w ogóle polska polityka
20 ponad lat po upadku powstania styczniowego jest zdominowana przez to, co historycy nazywają trójlojalizmem. A więc taką postawą polityczną, która uważa, że w dobie tej klęski i skutków klęski powstania styczniowego najważniejszym przykazaniem polskiej polityki jest szukanie jakiegoś modus vivendi z poszczególnymi państwami zaborczymi, z poszczególnymi rządami państw zaborczych. W sensie politycznym zapleczem takiej postawy lojalistycznej były stronnictwa konserwatywne, środowiska konserwatywne. Najbardziej znane to jest środowisko krakowskich Stańczyków, galicyjskich konserwatystów, którzy wykorzystując reformy wewnętrzne monarchii Habsburgów po 1867 roku, zmiany formuły funkcjonowania tego państwa na monarchię dualistyczną, Austro-Węgry i wejście w erę autonomii zaboru austriackiego na tle tych reform ustrojowych, uzyskali szereg koncesji politycznych, ale także i to przede wszystkim na polu kulturalnym, oświatowym. Dość powiedzieć, że właściwie administracja w zaborze austriackim na przełomie XIX-XX wieku była całkowicie spolszczona, podobnie szkolnictwo od tego najniższego szczebla aż po uniwersyteckie. No i Polacy mieli dużo do powiedzenia w Wiedniu. Byli premierami, ważnymi ministrami, coś znaczyli. A z drugiej strony tliły się jednak dążenia i myśl, jak pisał potem Żeromski, myśl o szpadzie, to znaczy myśl o czynie zbrojnym, nawiązaniu do zbrojnej walki o niepodległość, ale przede wszystkim takim nurtem, który dominował wtedy po powstaniu styczniowym w polskiej polityce, był ten lojalizm. I Miłkowski w swojej publikacji odnosi się właśnie do tej rzeczywistości, do tej dominacji konserwatywnego lojalizmu w polskiej myśli politycznej, ponad 20 lat po upadku powstania styczniowego, a jednocześnie odnosi się do tych ciągle żywych nadziei, jeszcze nie zmaterializowanych w sensie politycznym czy instytucjonalnym, ale nadziei na podjęcie jednak w przyszłości walki zbrojnej o niepodległość tego czynu insurekcyjnego. I główna teza tej publikacji, która właśnie stanowi rdzeń całej koncepcji obrony czynnej, jest taka, że Miłkowski podkreśla, iż istotą obrony czynnej nie jest dążenie do powstania, ale też nie jest zarzekanie się, jak mówił, myśli o powstaniu. To znaczy, z jednej strony Miłkowski mówi, że obrona czynna to przede wszystkim jest konieczność pozbycia się, czy walki takiej, można powiedzieć, z pokusą obrony biernej. Przy czym pod hasłem obrony biernej rozumiał on z jednej strony właśnie lojalistów, konserwatystów, a z drugiej strony wskazywał na niebezpieczeństwo płynące z takiego nastawienia typowego wtedy dla święcącego triumfu pozytywizmu. To znaczy przekonania o tym, że istotą polskiej polityki w dobie popowstaniowej to jest wyrzeczenie się tych wielkich celów, czytaj myśli o niepodległości Polski w jakimś dającym się przewidzieć horyzoncie czasowym i skupienie się właśnie tylko i wyłącznie na organizowaniu tego, co jest konieczne, budowaniu sieci polskich instytucji, jakiejś tkanki społecznej, która by pozwoliła polskiemu społeczeństwu przetrwać. Natomiast Miłkowski, i to warto pamiętać, podkreśla, że obrona czynna jak gdyby unika tych dwóch skrajności. Z jednej strony tej obrony biernej, która jest podejmowana pod hasłem realizmu, czy też konserwatyzmu, a z drugiej strony chce uniknąć takiego niewczesnego czynu insurekcyjnego, podjętego nie w porę, nieprzygotowanego. To ma być swojego rodzaju właśnie taka via media, to znaczy pomiędzy tymi skrajnościami. Ale istotne jest to,
I to jest często taki motyw, który jest zapominany, gdy analizuje się obronę czynną, koncepcję obrony czynnej, także podejmowaną potem przez obóz narodowy. To znaczy u genezy koncepcji obrony czynnej, to wyraźnie widać u Miłkowskiego, jest jednak przekonanie, że nie można, podejmując obrony czynnej, rezygnować z wartości moralnych, z wartości kulturowych, z tego, co nazywa się etosem kulturowym, czy używając dzisiejszego języka, polskim kodem kulturowym. Tak, to prawda, Miłkowski wyrastał z tradycji nie tylko demokratycznego skrzydła wielkiej emigracji, ale także z tradycji polskiego romantyzmu. Tradycja polskiego romantyzmu, wbrew takiej powierzchownej opinii, to nie jest tylko, czy nie przede wszystkim hasło za naszą i waszą wolność. To nie jest tylko kierowanie się uczuciem, czy jakimiś emocjami w polityce, czy generalnie w życiu społecznym, ale to jest przede wszystkim afirmacja właśnie wartości moralnych, pewnego ładu moralnego, pewnego porządku moralnego. Jak czyta się wielkich wieszczów, właśnie tej doby romantycznego mesjanizmu, no to widać wyraźnie, że to jest przede wszystkim najważniejsze. Powrót Polski na mapę Europy ma być wyrazem powrotu pewnego ładu moralnego na stary kontynent, ponieważ, jak pisał autor Nieboskiej Komedii, rozbiory Polski były rozspołecznieniem społeczeństwa europejskiego. Były rewolucją. I teraz chodzi o powrót do pewnego ładu moralnego. A Miłkowski pisze, że w obronie czynnej, cała koncepcja obrony czynnej wychodzi z założenia, że należy dbać o nieupadlanie ducha narodowego, tak dosłownie. Duch narodowy nie może być upodlony. I dalej pisze Miłkowski, człowiek w liczbie mnogiej pod postacią narodu, w niewoli nawet godność i nieugiętość zachowywać winien. A więc nieupadlanie ducha narodowego. To można powiedzieć jest wzięte wprost z takiego wokabularza romantycznego, ale właśnie w takiej właściwej definicji pojęcia polskiego romantyzmu. I dlatego też, pisze dalej Miłkowski, obrona czynna wyklucza bezwarunkowo rzecz jedną. Tchórzostwo nie wyklucza bynajmniej ani serca, ani głowy. Czyli no właściwie taka nowa forma realistycznej polityki, bo tym w istocie rzeczy była obrona czynna, no nie może być usprawiedliwieniem dla podłej rzeczy, jak pisze Miłkowski, czyli tchórzostwa. Ponieważ, i to jest taki wniosek najważniejszy, jeżeli czyta się uważnie tą broszurę, duchową stronę narodów szanować, czcić należy, pomiatać nią trójlojalizmowi nie wolno. Duchowa strona narodów. I to jest ta istota rzeczy, o której trzeba pamiętać. U podstaw właśnie koncepcji obrony czynnej jest zwrócenie uwagi na tą kwestię duchową, kulturową, to, co jest związane z szeroko pojętą kulturą. No właśnie, ale obrona czynna, pisze Miłkowski, nie wyklucza ani serca, ani głowy. Czym jest to serce? No i Miłkowski pisze wprost, serce to jest przede wszystkim miłość ojczyzny, najszlachetniejsze i najważniejsze ze wszelkich miłowań. Tak dosłownie. To jest serce. A rozum? A rozum to jest kierowanie się maksymą, którą on często w tym tekście przytaczał, że polityka to jest przewidywanie. Politique c'est prévoyance. Często w języku francuskim cytował tą maksymę, a więc no jednak pewnego rodzaju dalekowzroczność. I drugi aspekt tego rozumu, o którym on wspominał, to jest konieczność zaopatrzenia się w środki odpowiednie dla prowadzenia właśnie obrony czynnej. I tu jest cała idea skarbu narodowego, a więc pewnego funduszu, mówiąc dzisiejszym językiem, żeby przybliżyć to młodszym
naszym widzom, można powiedzieć, swego rodzaju taki ogólnonarodowy crowdfunding, czyli zbiórka środków prowadzona przez wszystkich Polaków we wszystkich 3 zaborach i poza granicami podzielonej Polski, na przykład wśród emigracji zarobkowej w Nadrenii i Westfalii, na rzecz sprawy narodowej. Ten skarb narodowy został zdeponowany w Szwajcarii i rozpoczął swoją działalność od 1891 roku i rzeczywiście odegrał istotną rolę, na przykład gdy chodzi o finansowanie takich organizacji jak wspomniane właśnie Liga Polska, Liga Narodowa, publikacje związane z kształtującym się właśnie obozem narodowo-demokratycznym. A więc podstawa duchowa i kulturowa obrony czynnej, rola serca i rozumu w przygotowywaniu konkretnego zaplecza dla tej obrony czynnej. No i wreszcie taki trzeci punkt istotny, który w koncepcji Miłkowskiego jest akcentowany, to jest środkowy punkt ciężkości moralnej, czyli nasz charakter narodowy. Środkowy punkt ciężkości moralnej, czyli nasz charakter narodowy. Tak dosłownie on to nazywa, a więc dotyka wprost tego, co można nazwać polskim etosem narodowym. Czym jest polski kod kulturowy? I tutaj on podaje 2 odpowiedzi, które też można powiązać z tym dziedzictwem polskiego romantyzmu. To znaczy pierwsza konstatacja istotna to jest to, co on określa takim sformułowaniem, że bytowanie Polski w stanie nawet narodu ujarzmionego przechowuje zaczyn wolnościowy w istocie jej tkwiący. Zaczyn wolnościowy, tkwiący w samej istocie polskości. Polskość równa się wolność. Tak upraszczając w skrócie można określić tą konstatację Miłkowskiego. I druga istotna, gdy chodzi o ten punkt ciężkości moralnej Polski, to jest to, co on nazywa, czy określa wielkimi zadaniami ludzkościowymi. Ludzkościowymi, nie ludnościowymi, ludzkościowymi. To znaczy sprawa Polski to nie jest tylko sprawa narodu polskiego. Odzyskanie przez Polskę niepodległości będzie miało daleko idące konsekwencje nie tylko dla narodu naszego, ale w znacznie szerszym wymiarze. No i tu ponownie można odkryć taką romantyczną genealogię, no bo wszyscy mesjaniści podkreślali, że odzyskanie przez Polskę niepodległości ma być istotnym elementem w ogóle nowego ładu, nie tylko moralnego, ale politycznego w Europie. To ma być takie, jak pisał Krasiński, ruchome antemurale Christianitatis, broniące Europę przed ekspansją Rosji, ale z drugiej strony dające taką zaporę przeciwko, jak pisał Krasiński, małpom 93 roku, a więc takim bezwolnemu naśladownictwu dziedzictwa rewolucji francuskiej, czyli tego radykalizmu motłochowego, jak pisał poeta. Ja podkreślam tą genealogię romantyczną, ponieważ no właśnie często panuje taki uproszczony obraz, że to, co rodzi się pod koniec XIX wieku, a więc mówimy o Lidze Polskiej, Lidze Narodowej i dalej obozie wszechpolskim, no to było programowo jak gdyby odległe od dziedzictwa romantycznego. Sama koncepcja obrony czynnej wskazuje, że tak nie było. I czwarty filar obrony czynnej, o której pisze Miłkowski w 1887 roku, to jest przekonanie, że ta obrona czynna, cała koncepcja obrony czynnej w sensie społecznym i politycznym musi być zrealizowana poprzez lud, albo też z udziałem ludu. Koniec lat 80. XIX wieku, to warto przypomnieć, to jest też początek wielkich przemian społecznych i gospodarczych na ziemiach podzielonej Polski. Dochodzi do nas ten boom industrialny z pewnym opóźnieniem w porównaniu z tym, co dzieje się w Europie Zachodniej, ale przede wszystkim we wszystkich trzech zaborach już jest zakończona
akcja uwłaszczeniowa, uwłaszczenie chłopów, uwłaszczenie na wsi. Wtedy nie tylko na ziemiach podzielonej Polski, ale generalnie na kontynencie europejskim większość ludzi, większość mieszkańców wszystkich państw mieszka na wsi i utrzymuje się z zawodów rolniczych. Właściwie jedynym wyjątkiem była Wielka Brytania. I dokończenie tego procesu uwłaszczenia, który niósł za sobą wielkie zmiany społeczne, ale i kulturowe, no, było rzeczywiście faktem, nad którym nie można było przejść do porządku dziennego i Miłkowski nie przechodził do porządku dziennego. Oczywiście nawiązywał też do tej tradycji demokratycznej w polskiej myśli emigracyjnej, ale co ciekawe, on akcentując tą rolę aktywizacji, można powiedzieć, społecznej, politycznej polskiego włościanina, jak mówiono wtedy o chłopach, odwoływał się, czy posługiwał się cytatem z romantycznego wieszcza. Jeden cudów cud, ze szlachtą polską, polski lud, jak pisał w psalmach przyszłości Zygmunt Krasiński. To jest kolejny dowód na to, że mamy tutaj jednak pewną ciągłość z myślą romantyczną. No tak, to były założenia autora koncepcji obrony czynnej. Ta broszura jeszcze doczekała się kolejnego wydania przed wybuchem I wojny światowej w 1910 roku, już w zmienionej sytuacji politycznej, bo Miłkowski nie krył na kartach tego drugiego wydania, że mu, mówiąc delikatnie, bardzo daleko od wyborów politycznych, które dokonał Roman Dmowski i w ogóle przywództwo ówczesnego obozu narodowo-demokratycznego w kontekście właśnie tego politycznie motywowanego zbliżenia z Rosją krótko przed wybuchem I wojny światowej. Ale teraz chodzi o to, żeby zestawić te 4 filary obrony czynnej, o której pisał Miłkowski, z tym, co działo się potem w kontekście właśnie myśli politycznej i praktyki polityki uprawianej przez obóz wszechpolski, obóz narodowo-demokratyczny. Zaczniemy od tego 4. filaru. Kwestia ludu. Oparcia się o lud w tym, co Wszechpolacy nazywali polityką polską. No i tutaj nie sposób nie odnieść się do właściwie ojca tej myśli politycznej, czyli Jana Ludwika Popławskiego, który jest uważany i słusznie za takiego autora koncepcji demokratycznych korzeni polskiego nacjonalizmu, jak jeden z autorów analizujący jego wczesną twórczość to określił. No bo to Popławski napisał takie bardzo, bardzo znaczące zdanie, które właściwie streszcza całą istotę rzeczy. Nie przez naród dla ludu, ale przez lud dla narodu. Tak należy uprawiać polską politykę. On to pisał pod koniec XIX wieku. Nie przez naród dla ludu, ale przez lud dla narodu. Jeszcze jako redaktor tygodnika Głos, a więc jeszcze przed tym, zanim objął kierownictwo prac w Przeglądzie Wszechpolskim i związał się w ogóle z obozem wszechpolskim, no to Popławski pisał właściwie, że na ziemiach polskich kilkadziesiąt lat po upadku powstania styczniowego mamy taką sytuację, że kształtują się 2 cywilizacje, tak dosłownie nawet, ponieważ ten świat kulturowy polskiego ludu i polskiego narodu politycznego, a więc tych elit politycznych, głównie szlachty, czytaj ziemiaństwa w tamtych czasach, jest tak odległy, że można mówić o 2 cywilizacjach. Ale potem jego stanowisko zacznie ewoluować, tak że właśnie już w latach 90. on będzie pisał właśnie w ten sposób, to znaczy będzie traktował unarodowienie ludu, unarodowienie polskiego włościaństwa jako czyli swojego obozu, najważniejsze zadanie. I tutaj widzimy takie odwzorowanie właściwie koncepcji obrony czynnej, o której pisał Zygmunt Miłkowski. I dalej, jeżeli popatrzymy na to, jakie podstawy dla narodowo-demokratycznej myśli politycznej dawał Popławski, no to mamy odwołanie się do rozumu, do tej kategorii rozumu, serce i rozum. No właśnie, i Popławski też widział ten związek.
Jest parę jego bardzo ważnych tekstów, zarówno które publikował na łamach Głosu, jak i w Przeglądzie Wszechpolskim, gdzie dokonywał takiego istotnego rozróżnienia pomiędzy polityką uczuciową, a polityką, która liczy się z uczuciami. Nawiązywał w ten sposób do takiej kategorii realizmu politycznego. No bo przecież ta kategoria była podnoszona przez wszystkich twórców myśli politycznej obozu wszechpolskiego. No dość wspomnieć Zygmunta Balickiego, Egoizm narodowy wobec etyki, czy też Podstawy polityki polskiej Romana Dmowskiego. To, co sam Dmowski pisał w myślach nowoczesnego Polaka, więc że nie ma w polityce takiej kategorii jak słuszność i krzywda, tylko jest, czy dobro i zło, tylko jest siła i słabość. Ale jednak Popławski, no właśnie odwołując się też do kategorii realizmu politycznego, nawoływał, można powiedzieć, w duchu Miłkowskiego do właściwego zrozumienia tej kategorii. Bo oczywiście należy, jak pisał Popławski, odrzucić politykę uczuciową, czyli bazującą przede wszystkim na emocjach, odwołującą się do emocji, czytaj to, co Stańczycy nazywali liberum conspiro, a więc taka bezwolna, bezrefleksyjna intencja czy chęć podejmowania czynu insurekcyjnego, ale czym innym jest polityka liczenia się z tymi, jak mówił Popławski, uczuciami bezwiednymi, które panują w społeczeństwie. I odwoływał się do przykładu Aleksandra Wielopolskiego, który traktując siebie jako realistę, nie liczył się z realnie panującymi nastrojami społeczeństw polskim na krótko przed wybuchem Powstania Styczniowego i próbował z nimi walczyć brutalnymi metodami, co skończyło się fatalnie, ogłoszeniem decyzji o brance i potem nastąpił wybuch Powstania Styczniowego z fatalnymi konsekwencjami. Dlaczego? Dlatego, że ten, który określał siebie jako realistę, nie liczył się z realnie panującymi emocjami czy też uczuciami w narodzie, w społeczeństwie polskim. To jest prawdziwy realizm. My możemy nie zgadzać się z tymi odczuciami, z tymi emocjami, a nawet mamy obowiązek się z nimi nie zgadzać, ale musimy je uwzględniać w swoich kalkulacjach. Serce i rozum. I tutaj można powiedzieć też, w jakim sensie znajdujemy tą kontynuację tego wskazania, czy wypełnienie tego wskazania, o którym pisał Miłkowski, kreśląc te podstawy obrony czynnej. Kwestia, no właśnie, środkowego punktu ciężkości moralnej, czyli kwestia szeroko pojętego ducha narodowego. I tutaj Popławski pisze przy okazji komentowania wielkich obchodów w Rzeszy Niemieckiej 200-lecia pierwszej koronacji Hohenzollernów, to był 1901 rok, a jednocześnie 1901 rok to jest wielki strajk szkolny we wrześniu, w innych miejscach zaboru pruskiego, brutalnie, jak wiemy, tłumiony przez władze pruskie, co biło się szerokim echem nie tylko w pozostałych dwóch zaborach. I Popławski pisze tak, że bronią zapożyczoną od Prusaków nie pobijemy ich, a zadaniem polskiej polityki nie tyle jest walka między siłą materialną polską, a siłą pruską i rosyjską, ale między duchem polskim, a duchem pruskim czy rosyjskim. Nie siła materialna jest polem walki narodowej, ale tym polem walki narodowej jest duch, mówiąc językiem Jana Ludwika Popławskiego, mistrza polskiego realizmu. Ale co ciekawe, dokładnie w ten sam sposób tą kwestię ujmował w tekstach, które pojawiały się na łamach Przeglądu Wszechpolskiego w swojej wczesnej publicystyce Roman Dmowski, który rozpoczął swoją działalność publicystyczną na przykład od cyklu z dziejów szkolnictwa rosyjskiego w Polsce i dokonał tam takiej szczegółowej analizy tej plagi pokoleniowej, tak to można powiedzieć, jakim był zrusyfikowany system szkolnictwa w zaborze rosyjskim po powstaniu styczniowym.
I przy okazji to dało, można powiedzieć, asumpt Dmowskiemu do akcentowania znaczenia szlachetnej dumy, jak pisał, i godności narodowej dla prowadzenia polskiej polityki. Te czyli szlachetna duma i godność narodowa były tępione, były deptane przez ten apuchtinowski system szkolnictwa, zrusyfikowanej szkoły. A bez tego nie można prowadzić polityki narodowej, pisze Dmowski. I dalej, jeżeli wziąć jego sztandarowe dzieło, słusznie uważane za ideowy manifest polskiego nacjonalizmu, czyli kierunku, który stawia w centrum swoich rozważań i dążeń politycznych naród, a więc myśli nowoczesnego Polaka z 1903 roku, które, jak wiemy, w większości były zbiorem tekstów już wcześniej ukazujących się na łamach Przeglądu Wszechpolskiego. Tam Dmowski niejednokrotnie nawiązuje do tego, że, jak pisze, jeżeli słusznie potępiamy kanalię pedagogiczną rosyjską w zaborze rosyjskim, jak pisze Dmowski, to nie możemy dopuścić myśli, żeby naśladować sposób postępowania rosyjskich władz oświatowych, na przykład w odniesieniu do Rusinów w Galicji. To budziłoby dokładnie taki sam i dokładnie tak samo uzasadniony sprzeciw moralny. I to jest bardzo charakterystyczne, że ten punkt ciężkości moralnej, jak pisał Miłkowski w traktacie o obronie czynnej, był także żywo odczuwany przez twórców myśli obozu polityki wszechpolskiej. Oni rzeczywiście mówili o egoizmie narodowym, mówili o etyce narodowej, za co zresztą spotykała ich ostra krytyka nie tylko ze strony obozu konserwatywnego, ale także na łamach prasy katolickiej, ale jednak ten egoizm narodowy, ta etyka narodowa miała też swoje granice. I my bronią zaczerpniętą z arsenału pruskiego, my zaborcy nie pokonamy. To była konstatacja Popławskiego, ale pod nią podpisywali się wszyscy najważniejsi twórcy myśli politycznej obozu narodowo-demokratycznego, w tym Roman Dmowski. No i właśnie, organizacja sił narodowych. Ten kolejny element obrony czynnej. W 1899 roku Jan Ludwik Popławski w jednym z artykułów zamieszczonych na łamach Przeglądu Wszechpolskiego, dokładnie pod tym samym tytułem, Organizacja Sił Narodowych, pisał, że organizacja ta ma na celu uporządkowanie i skoordynowanie dążeń istniejących, nadanie rozproszonym usiłowaniom i dążeniom pewnego planu, uświadomienie instynktownych, odruchowych czynów obrony bytu narodowego. Koniec cytatu. Czy na tym miała polegać istota tej organizacji sił narodowych. To są słowa. A jakie były czyny? W momencie, kiedy Popławski pisze te słowa i parę lat później, kiedy Roman Dmowski pisze myśli nowoczesnego Polaka, obóz narodowo-demokratyczny przechodzi od słów do czynów, bo mamy do czynienia z wielkim dziełem, ciągle chyba jednak zapomnianym, jeżeli analizujemy także w ujęciu podręcznikowym czynniki przyspieszające odzyskanie przez Polskę niepodległości. Mamy do czynienia z dziełem budzenia świadomości narodowej właśnie wśród polskiego ludu, polskich włościan, jak wtedy mówiono. Czasopismo Polak, które wydawał Jan Ludwik Popławski, które uważał za swoje największe dzieło, nie tyle Przegląd Wszechpolski i redakcję Przeglądu Wszechpolskiego, ale właśnie Polak, adresowany do polskiego ludu. Towarzystwo Oświaty Narodowej. Cała, można powiedzieć, sieć działaczy, którzy na przełomie XIX-XX wieku, działaczy i działaczek, tak to trzeba powiedzieć, związanych z obozem wszechpolskim, którzy, no, mówiąc potocznie, szli w teren i oni tam tą swoją mrówczą, ciągle jednak niezauważaną pracą doprowadzali do tego, że w 1905 roku okazało się, że
nie udało się zrealizować rosyjskiemu zaborcy tego strategicznego planu rozdzielenia, czyli można powiedzieć stworzenia swego rodzaju dwóch narodów polskich. Tego narodu włościańskiego w cudzysłowie, a więc lojalnych poddanych cara, no i tych wiecznych buntowników wywodzących się z dawnej szlachty, czy też poniekąd związanych z duchowieństwem katolickim. To było zresztą też marzenie Bismarcka, który wprost o tym mówił. I to się nie udało zrealizować. No właśnie między innymi, czy też w dużej mierze dzięki tej aktywności społecznej, oświatowej, uświadamiającej, podjętej przez Obóz Wszechpolski wśród polskiego ludu. To była, można powiedzieć, obrona czynna w praktyce. I warto tutaj tą kartę Obozu Narodowego podkreślić, ponieważ oni przeszli z ładnych słów, ładnych koncepcji do czynów, bardzo skutecznych, jak się okazało, potem, kiedy powstawała niepodległa Polska w pierwszych latach II Rzeczpospolitej. Oczywiście tych czynników unarodowienia ludu było więcej, no, rola Kościoła, ale jednak także ta rola tego nowoczesnego kierunku politycznego, jakim na owe czasy był Obóz Narodowo-Demokratyczny, jest trudna do przecenienia. No i można zadać sobie pytanie, czy właściwie taką realizacją tych wskazań wszystkich aspektów obrony czynnej to nie był ruch organicznikowski, który miał miejsce właściwie od połowy XIX wieku w zaborze pruskim. Wszyscy działeńscy, raczyńscy, księża społecznicy. Czy to czasem nie było właściwie w materii społecznej zrealizowanie tego, o czym później pisał Miłkowski? I pewno tak było. To nawet Roman Dmowski pisze na kartach myśli nowoczesnego Polaka, szukając ilustracji nowego, prężnego typu polskości, typu Polaka i wskazywał właśnie na Wielkopolskę, gdzie Poznańczycy, jak wtedy mówiono, w praktyce realizują to, o co chodzi w nowoczesnej polityce. Bo polityka polska, polityka realna, nowoczesna polityka to są synonimy, które opisują właśnie obronę czynną. Ale z drugiej strony ten sam Dmowski, także w późniejszych tekstach, jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, podkreśla, że przy wszystkich walorach polskiego ruchu organicznikowskiego w Wielkopolsce jest jednak niebezpieczeństwo pewnej pokusy zmaterializowania. To znaczy ograniczenia polskości tylko i wyłącznie do faktu, że Polacy w Wielkopolsce, no tak, mówią po niemiecku, bo muszą w szkołach i urzędach, ale w domach rodzinnych mówią po polsku. To za mało, pisze Dmowski. Polskość musi obejmować przede wszystkim kulturę. I zestawmy to z tym, co o środku ciężkości moralnej polskości mówił Miłkowski, opisując 4 filary obrony czynnej. Ten walor kodu kulturowego, walor wartości duchowych, on ciągle był obecny, nawet wśród tych tak bardzo twardo chodzących po ziemi myślicieli i działaczy politycznych jak Roman Dmowski. Ale można powiedzieć, odwołując się właśnie do definicji realizmu politycznego podanej przez Popławskiego, że na tym właśnie polegał ten realizm. Na tym polegało to twarde chodzenie po ziemi, że on prowadząc obronę czynną w praktyce, wiedział, że na dłuższą metę ona jest niemożliwa bez uwzględnienia tej szeroko pojętej kultury. No a co z tymi wielkimi zadaniami ludzkościowymi, o których pisał w kontekście obrony czynnej Zygmunt Miłkowski? No bo rzeczywiście, jak czytamy pisma Balickiego, Popławskiego, Dmowskiego jeszcze przed I wojną światową i śledzimy ich zaangażowanie polityczne, no tam trudno, wydaje się, odnaleźć taki akcent właśnie ludzkościowy, jak pisał Miłkowski. Ale jednak jest coś takiego, tylko zupełnie w innym kontekście. Warto tutaj przypomnieć te wszystkie geopolityczne koncepcje
Romana Dmowskiego, które dojrzewają w czasie I wojny światowej. Wyrazem tego dojrzewania był jego memoriał skierowany do państw zachodnich już po rewolucji lutowej w Rosji, a więc lato 1917 roku, a jeszcze przed rewolucją bolszewicką. I Dmowski wtedy pisze, że powrót Polski na mapę Europy w granicach nieograniczonych do tego, co Niemcy nazywali Polską w czasie I wojny światowej, czyli kongresówki, minus Chełmszczyzna i minus pas graniczny, który Niemcy chcieli anektować, a więc powrót Polski w granicach zbliżonych do granic przedrozbiorowych jest ważny i ma być dobroczynny dla całej Europy. Tu, w tym kontekście geopolitycznym, Dmowski widział to, co Miłkowski nazywał zadaniami ludzkościowymi związanymi z powrotem Polski niepodległej. Polska niepodległa, jak to Dmowski już nazywał w okresie paryskiej konferencji pokojowej w 1919 roku, nie może być małym folwarczkiem. Tak pisał w jednym z listów do Stanisława Grabskiego. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, z naszego narodowego punktu widzenia my się nie utrzymamy, na przykład bez Śląska i bez dostępu do morza, ale Polska musi być wielka, nie w sensie jakiegoś imperium, ale w sensie, można powiedzieć, ważnego państwa w Europie Środkowej, stabilnego państwa w Europie Środkowej z punktu widzenia stabilności geopolitycznej na całym starym kontynencie. Rozumowanie Dmowskiego było proste. Najważniejszym regionem Europy w sensie geopolitycznym jest Europa Środkowa, a najważniejszym państwem w Europie Środkowej po I wojnie światowej ma być Polska. Ale żeby ona spełniła tą rolę, musi być zdolna do nie tylko zaistnienia, ale i rozwoju. Dlatego potrzebne są te granice, zwłaszcza granica zachodnia, a więc powrót zaboru pruskiego do Rzeczpospolitej, Górny Śląsk, a na wschodzie mniej więcej granica drugiego rozbioru. Wtedy ta Polska nie będzie małym folwarczkiem i używając języka Miłkowskiego spełni swoje zadania ludzkościowe, to znaczy w sensie geopolitycznym będzie dobroczynna dla całego starego kontynentu. I tutaj, jak widać, od słów do czynów, to znaczy twórcy myśli obozu wszechpolskiego, obozu narodowo-demokratycznego, przyjmując koncepcję obrony czynnej Miłkowskiego, bo przecież każdy z nich był związany z Ligą Polską i potem z Ligą Narodową, oni to realizowali w praktyce. Obóz narodowo-demokratyczny, obóz narodowy, jak wiadomo, w czasie II wojny światowej i po 1945 roku był tą częścią polskiego niezależnego życia politycznego i polskiej myśli politycznej, który poniósł największe straty. On był z równą zaciekłością tępiony przez dwóch okupantów, niemieckiego i sowieckiego, a po 1945 roku Stronnictwo Narodowe, mimo prób reaktywacji legalnego działania w Polsce po II wojnie światowej, takich szans nie miało, nawet takich epizodycznych jak Stronnictwo Pracy czy też PSL Stanisława Mikołajczyka. Każda grupa inicjatywna, właśnie związana z próbą nawiązywania do działalności legalnej Stronnictwa Narodowego od razu była rozbijana przez bezpiekę. No właśnie, czy w tym kontekście można mówić o tym, że koncepcja obrony czynnej była kontynuowana w Polsce po II wojnie światowej? Można powiedzieć, że była kontynuowana przez tych, którzy czuli się w jakimś sensie spadkobiercami myśli narodowo-demokratycznej. Czuli się spadkobiercami wprost, podejmując działalność społeczną jako, można powiedzieć, jedni z twórców rodzącej się w latach 70. opozycji demokratycznej, ale z drugiej strony mamy taką rzeczywistość, która wymyka się takiemu ścisłemu
w cudzysłowie, politycznemu zaszufladkowaniu, ale jednak odwołuje się do obrony czynnej, do pewnej koncepcji tworzenia polityki czy rzeczywistości społecznej wbrew czy obok państwa, które jest nam narzucone i które w sensie oficjalnej polityki prowadzi politykę wrogą polskiemu interesowi narodowemu. No, bo w tym kontekście właściwie trzeba umieścić wielkie duszpasterskie przedsięwzięcia, akcje, ale które miały też swój konkretny wymiar społeczny, akcje prymasa Wyszyńskiego, Jasnogórskie Śluby Narodu, Wielka Nowenna, obchody milenijne, ale także jak popatrzymy i przeczytamy na przykład kazania świętokrzyskie prymasa z lat 70., no to widać wyraźnie, że tam ta właśnie koncepcja tworzenia i umacniania suwerenności narodu ochrzczonego, jak mówił prymas, wbrew projektowi budowy nowej socjalistycznej Polski jest bardzo wyraźna. Wielokrotnie prymas o tym mówił, że no, są czasy, są momenty w dziejach polskich, że Kościół musi wchodzić na zadania opuszczone przez naród, tak dosłownie, ponieważ naród nie jest w stanie ich podejmować. Stąd też cały program milenijny, który był właściwie nawiązaniem do obrony czynnej. Do tego, bo to przecież nie było tylko przedsięwzięcie ściśle eklezjalne, to było przypominanie na przykład prawdy wyklętej przez cenzurę komunistyczną, wymazanej z podręczników szkolnych, że Polska w sensie kulturowym, cywilizacyjnym należy do Zachodu. My nie należymy do Eurazji, jak mówił prymas w 1966 roku, tylko należymy do Zachodu. Do tego stopnia nawet, że łacina może być traktowana jako nasz drugi język narodowy, jak mówił w jednej z homilii prymas Wyszyński. W tamtym klimacie, który mówił, propagandowym, który mówił, że wszystko co dobre przyszło ze wschodu i właściwie Polska narodziła się 22 lipca 1944 roku, miało to swoją wymowę. I właściwie w ten sposób to wielkie dzieło prymasa Wyszyńskiego oceniali ci, którzy już można powiedzieć jako tacy politycy bez żadnych zastrzeżeń wprost odwoływali się do koncepcji obrony czynnej. Ja chciałbym tutaj przede wszystkim zwrócić uwagę, przypomnieć środowisko Ruchu Młodej Polski, które powstaje właśnie na fali tworzenia tej opozycji demokratycznej w Polsce po 1976 roku. I takie właściwie dwa, albo można powiedzieć nawet trzy teksty programowe, które wiążą się z działalnością i profilem ideowym tego środowiska. Mianowicie taką deklarację ideową Ruchu Młodej Polski z 1983 roku pod tytułem Między Polską naszych pragnień a Polską naszych możliwości. To jest deklaracja, która ukazała się w drugoobiegowej Polityce Polskiej, organie prasowym RMP, w której wprost odwoływano się do tej koncepcji obrony czynnej, to znaczy z jednej strony unikanie otwartej konfrontacji z władzą stanu wojennego, ale z drugiej strony unikanie jakiejś kapitulacji, przede wszystkim kapitulacji duchowej, ponieważ jak pisano w tej deklaracji Ruchu Młodej Polski, to chodzi o wewnętrzną suwerenność narodu. To jest najważniejszy cel polskiej polityki. Wewnętrzna suwerenność narodu i to ma być uzyskane właśnie na drodze stałej presji na władzę, osiągania tego, co możliwe drogą legalną, a tego, co niemożliwe, na przykład ruch wydawniczy, drogą nielegalną. Drugi obieg. Drugi ważny tekst programowy z tego środowiska to jest artykuł Aleksandra Halla Dziedzictwo Narodowej Demokracji z 1984 roku, gdzie też w polemice z lewym skrzydłem opozycji, związanej z dawnym środowiskiem korowskim, Aleksander Hall nawołuje do tego, żeby w końcu odrobić polityczną lekcję, jak mówi, narodowej demokracji, odkryć ich dziedzictwo. Dziedzictwo, które polega między innymi, walor tego dziedzictwa na tym, że Wszechpolacy potrafili łączyć maksymalizm celów
a tym maksymalnym celem było dążenie do niepodległości Polski z realizmem metod. Z realizmem metod. I to właściwie jest ponowne odwołanie się do całej koncepcji obrony czynnej. Prawda? Że godność narodowa, sięgnijmy do korzeni, czyli do Miłkowskiego, nie pozwala nam wyrzec się tego maksymalnego celu, ale musimy z sercem i rozumem, czyli realistycznie dobierać metody. Ta realistyczna metoda między innymi polega na tym, że my musimy mieć pieniądze na to, żeby działać, żeby tworzyć, żeby publikować. I w 1987 roku na łamach polityki polskiej, a więc tego podziemnego czasopisma Ruchu Młodej Polski, ukazał się ważny tekst, stulecie czy 100 lat po publikacji broszury Miłkowskiego. Profesor Wiesław Chrzanowski publikuje tekst pod tytułem Rzecz o obronie czynnej, wprost odwołując się właśnie do oryginału. I profesor Chrzanowski, odwołując się już do rzeczywistości społecznej w Polsce, parę lat po wprowadzeniu stanu wojennego, podkreśla, że trzeba powrócić do koncepcji obrony czynnej. To znaczy, to miało polegać na tym, aby odejść od, jak on to określał, solocentryzmu, czyli takiego tylko i wyłącznie skupianiu się na dążeniu do odbudowy struktur zdelegalizowanej solidarności, ale tworzeniu rzeczywistości społecznej niezależnej od władzy komunistycznej. No właśnie, i obrona czynna pod koniec XX wieku, według Chrzanowskiego, powinna polegać na tym, że miano podejmować działania na rzecz odtworzenia przede wszystkim polskiej myśli politycznej, czyli podejmowania pracy formacyjnej w zakresie też przypominania o tradycjach polskiej myśli politycznej. Tutaj oczywiście jego rozważania korespondują z tym, co pisał Hall parę lat wcześniej o dziedzictwie narodowej demokracji i tworzenia presji, stałej presji na władzę komunistyczną właśnie poprzez zarówno środki legalne, jak i środki, które są poza oficjalnym obiegiem, no właśnie tak ważne dla pracy formacyjnej, kwestie związane z szeroko pojętym ruchem wydawniczym w drugim obiegu. I widzimy, że 100 lat po opublikowaniu przez Zygmunta Miłkowskiego broszury o obronie czynnej i skarbie narodowym, ta koncepcja unikania skrajności, unikania ostrej, otwartej konfrontacji z władzą, ale też unikania kapitulanstwa, ona ciągle była żywa, ona ciągle była recypowana, była podjęta, no i można powiedzieć stanowiła taki istotny element w myśli politycznej, ale także w działalności tego segmentu polskiej opozycji, który wprost odwoływał się do ideowego dziedzictwa ruchu narodowo-demokratycznego, ruchu wszechpolskiego, który budował swoją myśl polityczną na przełomie XIX-XX wieku, między innymi w oparciu o pojęcie obrony czynnej. Dziękuję za uwagę.